Ten samochód dopiero w takim dla mnie wydaniu jest tym, czym chciałbym jeździć i czym jeżdżę. Odpalając ten samochód mamy silnik V8, więc to już od razu jest zawsze przyjemne. Na pewno robi wrażenie to, że skrzynia biegów jest z jedynką do tyłu, czyli do tego trzeba się trochę przyzwyczaić. Jak się tam dwójkę wbije i do tego gazu doda, no to te tylne koła zamielą i samochód przyspiesza. Dobrze hamuje tak naprawdę, nawet jestem zdziwiony i skręca, bo to też wszystko musi się połączyć. Ale no na tor, jakbym miał wyjechać, chyba by było mi szkoda. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Mi się podobają samochody z lat 70., 75, 90, pewnie 5 bym tak rozszerzył na pewno te daty. Są to samochody, pewnie wynikają z tego, że to są samochody, którymi już się da jeździć, które już skręcają i hamują. Były budowane w latach, kiedy gdzieś tam byłem mały, więc pewnie wtedy o nich na pewno marzyłem. I te samochody gdzieś, te roczniki są dla mnie najfajniejszymi w ogóle autami. To są jeszcze samochody, gdzie były częściowo może ręcznie składane, ale już była jakaś tam ta fabryka, coś się działo. Te samochody na pewno mają duszę, ale w tamtych latach na pewno mi brakowało felgi. To jest dla mnie podstawowa rzecz, która kiedyś technologicznie nie była możliwa, bo po prostu, szczerze nawet nie wiem dokładnie, ale nie dało się zrobić dużej felgi, chyba przez to też, że opony nie dało się większej zrobić, nie było technologii do tego, więc te samochody były piękne, ale ta felga była za mała. Ja patrząc na taki samochód klasyczny, zawsze go widzę z dużą felgą od razu, więc dlatego każdy z moich samochodów ma tą dużą felgę. Duża, to jest gdzieś tam 18 cali, ale ta felga jest na pewno odpowiednia do też gabarytów samochodów. Wtedy samochód tą linię od razu ma bardziej sportową. Też ten samochód ma ten kształt jest w takim, można powiedzieć, bardziej trójkącie, a nie taki obły, jak kiedyś te samochody były zbudowane. Do tego od razu muszę dołożyć sprężynę, czyli obniżyć trzeba taki samochód, bo jak włożymy większą felgę, no to samochód pójdzie nam do góry, więc trzeba go obniżyć. Oczywiście można to zrobić zawieszeniem. Ja mam na przykład tutaj w Ferrari bardzo prosty manewr, mam po prostu krótsze sprężyny, które po prostu działają bardzo dobrze. No i w Ferrari brakowało mi takiego dosyć mocnej zmiany, bo samochód jest bardzo długi, więc żeby go trochę poszerzyć, no to wszedł cały body kit, którym no tak naprawdę poszerzyłem samochód i przez to się zrobił takim bardzo agresywnym samochodem, klasycznym, ale za to też młodzieżowym, w którym ja się odnajduję. To jest też coś, co nie daje aerodynamiki, to jest tylko styl, który mi się po prostu bardzo podoba, takiego, nie wiem, street racingu, modyfikowania samochodów, gdzie robi się to bardziej po to, żeby on wyglądał, niż jakieś miał właściwości jezdne. Ten splitter na przykład z przodu, który zrobiliśmy, no to on jest trochę za niski, wydaje mi się, bo przejeżdżając przez śpiące policjanty, tak brakuje centymetra, więc powinien być centymetr wyżej, albo cały samochód z przodu centymetr wyższy, żeby się dało nim łatwiej jeździć, ale za to naprawdę wygląda dobrze i można powiedzieć 95% ulic w Warszawie da się nim przejechać. 280 koni, ale jakby ja nie patrzę trochę na te konie, bo jeżeli chcielibyśmy mieć ten samochód, żeby był szybki, to szczerze Wam powiem, co ja bym zrobił. Ja bym włożył tu inny silnik w ogóle, nowoczesny, który by po prostu od razu przyspieszał, byśmy zmienili tylny napęd.
szczerze, pewnie jakbym zaczął nim dodawać gazu z każdych świateł, to zaraz by nie było sprzęgła, zaraz by nie było skrzyni biegów. To nie jest taki samochód. Tym samochodem nie można tak jeździć. Tym samochodem trzeba jeździć, cruzować, jeździć, szanować go, jeździć spokojnie. A samochodem, którym jeździmy szybko, to można wziąć nawet z seryjnego Yarisa, 100 koni i na tori można jechać wszystko. Ferrari tak naprawdę zaczęło jeździć pod koniec zeszłego roku, więc ono dopiero ten sezon będzie miało taki jezdny, że będzie nim się łatwo obsługiwało. Wydaje mi się, że ja bym nawet nie liczył tego w kilometrach, w ilości wyjazdów, że co niedzielę, co sobotę ten samochód na pewno jeździ. Czy to jest samochód do jazdy na co dzień? Nie, ten samochód na pewno nie nadaje się do jazdy na co dzień. Nawet jakby był seryjny, to nie jest idealnie wygodnie. O, tak bym to podsumował. Praca trwała około, to zawsze ciężko powiedzieć, bo to są projekty, a z samochodami, które są projektami, nie można podejść jak do seryjnego samochodu, że jest naprawa i on po tygodniu wyjeżdża, więc zeszło się chyba 5 miesięcy z całym jakby projektem, co jest długo, niedługo, wydaje mi się, że odpowiednio. Z zaprojektowaniem, zbudowaniem całego bodykitu, czyli te poszerzki są zrobione na, nie wiem, na wymiar, który tak naprawdę ja z miarką plus minus wyliczyłem, że tak powinno być dobrze. No i na pewno felgi, to jest coś, co ja uwielbiam dobierać, bo felgi też są dobrane co do milimetra do tego, jak miały wyglądać, czy jaka jest szerokość tego rantu, bo w tym stylu, który mi się podoba, no to samochód musi mieć rant w feldze, więc ten rant jest prawie na, nie wiem, tam 8 cm. Felga jest idealnie zgrana z tymi poszerzkami i zamawiając takie felgi na zamówienie, to też jest jakby duża niewiadoma, bo nigdy do końca nie wiadomo, czy to będzie idealnie, a też na nie czekałem tam 2 miesiące. Więc ten moment z tej teorii pod to, co przyszło, mając już gotowy bodykit, było taką dużą niewiadomą, ale na szczęście się zazębiło i można zobaczyć z bliska. Ferrari jest całkowicie jezdne, wszystko jakby jest sprawne, więc z tym samochodem no, można powiedzieć, że weekendy na pewno wsiadam i chętnie nim mogę się przejechać, czy z moją żoną, więc mamy na pewno z tego dużo frajdy, tak, żeby pojechać fajnym samochodem, który po prostu no, robi za każdym razem na mnie wrażenie. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.